Hej, tuż obok mnie znajdują się komponenty, z których zbuduję nietuzinkowy komputer. Komputer, który może trafić do Ciebie. Nie inaczej, moi drodzy, z okazji osiągnięcia 200 000 subskrypcji postanowiłem stworzyć pierwszy tego typu konkurs na kanale. Mamy tu obudowę za około 2000 zł, 12-rdzeniowego Ryzena 9, 16 GB pamięci RAM, 2-terabajtowy dysk SSD, który odczytuje dane z prędkością 7400 MB na sekundę. Jest tu też dość sensowna karta graficzna. O tym, jak wziąć udział w konkursie, porozmawiałem później. Najpierw wypadałoby komputer, no nie wiem, zbudować, chociaż przed tym momencik dla sponsora, który pozwoli mi zakupić część z tych komponentów. Sponsorem tego materiału jest usługa NordVPN specjalizująca się w zapewnianiu bezpieczeństwa i anonimowości swoim użytkownikom. Możesz tego nie wiedzieć, ale dostawca internetu zapisuje i przetrzymuje wszystkie informacje o Twojej aktywności w sieci. Jeśli zależy Ci na prywatności, to warto rozważyć usługę NordVPN na poważnie. 256-bitowe szyfrowanie doskonale zabezpiecza Twoje połączenie z siecią. NordVPN rozszerzy również bibliotekę Twoich usług streamingowych typu Amazon Prime, HBO czy Netflix. Za te serwisy płaci się przecież niemało, a użytkownikom przebywającym w Polsce blokowana jest niemal połowa tego, co jest dostępne w innych rejonach. Łącząc się z serwerem w Stanach czy Wielkiej Brytanii, obejdziesz te niedorzeczne blokady i uzyskasz pełen dostęp do tego, za co i tak płacisz. Nord wykrywa też złośliwe oprogramowanie w postaci malware oraz wirusów jeszcze podczas pobierania plików. Blokuje także trackery i inwazyjne reklamy. Niezaprzeczalnie jest to usługa premium, ale wybierając 2-letni plan z linku nordvpn.com/TMHD otrzymasz 4 miesiące gratis. A jeśli tylko zmienisz zdanie, to w ciągu miesiąca możesz zrezygnować i otrzymasz pełen zwrot. Zapraszam do linka znajdującego się w opisie i w przypiętym komentarzu. Zacznijmy od największego elementu, którym jest oczywiście skrzyneczka. Cooler Master Encore 100 Max jest obudową, która zajmuje bardzo mało miejsca na biurku, a można w jej wnętrzu zmieścić prawdziwego potwora. Jej budowa jest dość intrygująca. Przez boczne kratki wlotowe zasysane jest chłodne powietrze. Przechodzi ono przez wszystkie komponenty wewnątrz i przy pomocy dwóch 120 mm wentylatorów wypychany jest górą i tyłem. Pierwszy znajduje się na ścianie bocznej. Rozpędza się maksymalnie do 1800 obrotów na minutę. Drugi zakręci się już nawet do 2400 obrotów i to on odpowiedzialny jest za przepychanie powietrza przez chłodnicę procesora znajdującą się na samej górze. Chłodnica może i jest mała, ale jej grubość wynosi zawrotne 38 mm, przez co jej łączna powierzchnia odprowadzania ciepła jest zbliżona do standardowej 240 mm chłodnicy. No właśnie, bo obudowa ta przychodzi z preinstalowanym I/O, czyli chłodzeniem cieczą. Decydując się na tę obudowę, odpada nam problem związany z wyborem właściwego zasilacza. Ten preinstalowany jest mały, ale dość potężny. W pełni modularny 850W mikropotworek SFX w standardzie ATX 3.0, czyli wyposażony jest już w to nowe 16-pinowe złącze zasilania 12VH PWR, które Nvidia zaczęła stosować od serii kart RTX 4000. Zasilacz bazuje na japońskich kondensatorach, ma 10 lat gwarancji i posiada złoty certyfikat 80+, jednak cała ta certyfikacja 80+ jest już bardzo przestarzała, przez co każdemu, kto poszukuje nowego zasilacza, mocno polecam Cybernetics Labs, którzy wykonują dużo bardziej szczegółowe testy efektywności oraz dodatkowo także testy generowanego hałasu. Dla naszego 230V napięcia zasilacz ten otrzymał platynowy certyfikat wydajności, więc serio, wstydu nie ma. Aczkolwiek nie należy on do najcichszych, dlatego w kategorii hałasu mamy tutaj tylko Standard Plus. W domyślnej konfiguracji obudowa przyjmuje karty graficzne o maksymalnej długości 337 mm, no ale Cooler Master chyba chce być gotowy na wszystko i zaplanował możliwość zwiększenia tej długości do zawrotnych 357 mm, a te w zupełności wystarczą nawet dla flagowego 3-slotowego Radeona RX 7900 XTX w wersji OC. Aby to zrobić, wystarczy odkręcić kilka śrubek i przesunąć shroud wraz z Razerem PCI Express. Co prawda, wtedy potrzebować będziemy już 90-stopniowego kabla do monitora, ale jeśli ktoś może się szarpnąć na tak potężną kartę, to kilka czy kilkadziesiąt złotych na kabel nie powinno zrobić różnicy. Jednak zabawa tu się jeszcze nie kończy. Producent daje też sprytną możliwość poszerzenia obudowy. Wtedy z 62 mm maksymalnej grubości karty robi nam się zawrotne 79. Totalny odjazd. Po poszerzeniu górna zakrywka nie będzie już nam pasowała, dlatego do opakowania producent załączył drugą, szerszą.
Tym samym z 15,8 litra obudowa może mieć pojemność 17,5. Co prawda nie jest to super ultra mały SFF, ale obudowa zajmuje na biurku naprawdę ułamek tego, co mój Torrent, a komponenty można wcisnąć praktycznie o tej samej wydajności. Właśnie, jakie to będą komponenty? W kwestii płyty głównej ograniczeni jesteśmy do rozmiaru M i TX. Dostępność takich płyt jest niższa i są one zwykle sporo droższe. Jest kilka tańszych, ale pozostawiają one wiele do życzenia. W związku z tym mój wybór padł na ASRoCa z chipsetem B550M, który zapewni nam niemal wszystko to, czego potrzebujemy, czyli PCI Express 4.0 dla nowych kart graficznych i szybkich dysków NVMe, wbudowane Wi-Fi oraz Bluetooth. Jedynie zabrakło w niej gniazda do wyprowadzenia zewnętrznego USB-C, które znajduje się u dołu, na boku obudowy. Niestety będziemy musieli się zadowolić tylko tym jednym na tyle obudowy. Może kanał przebił już tę magiczną wartość 200 000 subskrypcji, ale uzyskanie komponentów w dalszym ciągu przysparza sporo problemów. Płytę główną oraz kartę graficzną częściowo zakupiłem z własnych funduszy. Procesor również był problemem. AMD oraz Intela bardzo prosiłem o pomoc w realizacji tego konkursu, ale moje prośby nie mogły zostać spełnione. Z tego tytułu oddaję własnego Ryzena 9 3900 XT, który póki co jeszcze siedzi wewnątrz mojej obudowy. Może nie jest to najnowszy procesor, ale wciąż daje on radę. Co prawda flagowcem serii jest Ryzen 9 3900X, ale ten tutaj to 3900 XT, czyli odświeżona, nowsza wersja 12-rdzeniowego, 24-wątkowego potworka, w którym dodatkowo podniesiono zegary o 100 MHz. Owszem, jest on używany, ale to wciąż bardzo dobry procesor. W połączeniu z tą kartą graficzną będzie on w zupełności wystarczający, za to jego prawdziwy potencjał drzemie w multitaskingu. Dodam też, że jest to bardzo zadbana sztuka, która nie tylko nie była podkręcana, ale nawet nie pracowała na ustawieniach fabrycznych zbyt długo. Jest tu tak wiele rdzeni, tak wiele mocy obliczeniowej, że zamiast standardowych zegarów i napięć przekraczających momentami 1,48 V, zablokowałem je w wysokości 1,15. Obniżyło to pobór o 35 W, jednocześnie obniżając temperatury o około 16 stopni, ale co ważniejsze, na takich ustawieniach żywotność procesora powinna być znacząco wydłużona. No ale czy kogoś w ogóle interesuje żywotność procesora? Entuzjaści komputerów osobistych od zawsze walczyli o utrzymanie możliwie najniższych temperatur, jednak zwykle była to bardziej zajawka niż jakaś specjalna potrzeba. Procesory sprzed 15, a nawet 20 lat do dzisiaj działają. Pewnie nie jeden z moich widzów dalej siedzi na jakimś Intelu i7 drugiej generacji po maksymalnym OC i co? Procesor dalej nie chce umierać, dalej trzyma te same zegary i wszystko bangla. Ale kiedyś było kiedyś, inna litografia i w tamtych jednostkach zostawał też gigantyczny headroom, dlatego starsze procesory tak fajnie się podkręcały. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Nowe układy są wyżyłowane do ostatniego punktu wydajności. Fabrycznie zostawiany jest jedynie malutki margines dla loterii krzemowej, ale technologia PBO 2.0, którą AMD słusznie wychwala, jest w stanie docisnąć każdą indywidualną sztukę do ostatniego możliwego promila wydajności. AMD otwarcie mówi teraz o tym, że 95 stopni Celsjusza jest jak najbardziej ok do pracy 24/7 i dzięki temu wyciskamy z proca ostatnie soki. Tylko jak się to ma do awaryjności i degradacji? Jak się okazuje, część procesorów Ryzen potrafi po czasie od tak kopnąć w kalendarz. Kiedyś zrobiłem materiał o tym, że po kilku tygodniach od podkręcenia mój Ryzen 1800X zaczął pracować bardzo niestabilnie i zmuszony byłem odjąć kilkadziesiąt megaherców z taktowania. Później znowu i znowu. Za to mój poprzedni Ryzen 3600X to już w ogóle z dnia na dzień przestał działać. Tego nie podkręcałem, ale fabryczne napięcia rzucane na poszczególne rdzenie w serii 3000 są bardzo wysokie. W sieci znajdziecie pełno wątków, gdzie użytkownicy skarżą się na krótką żywotność, zwłaszcza modeli 3600X, 3700X, bo to i tych sprzedały się relatywnie najwięcej. Chociaż to jeszcze nic w porównaniu z Intelem, gdzie 13 i 14 generacja już po 6, czasem nawet 3 miesiącach nie utrzymuje nadanych przez producenta płyty głównej nastawów. To powoduje nie tylko delikatne niestabilności, ale czasem wręcz niemożność wczytania systemu. Wtedy niezbędna okazuje się potrzeba ręcznego zmniejszenia częstotliwości napięć, tracąc przy tym sporo na wydajności. Lecz nie przedłużajmy, 3900 XT, którego oddaję, pracował na napięciu wynoszącym 1,1 V, więc spokojna głowa. Pozostałe komponenty to już nówki sztuki, wciąż zapakowane, dlatego zerknijmy na nie.
Do zbudowania tego zestawu skusiłem się na Radeona RX 6600 i bynajmniej nie stało się tak przez przypadek. Jak już dobrze wiecie, mój budżet był mocno ograniczony, ale jednocześnie chciałem tutaj wsadzić tak wydajną kartę, jak to tylko możliwe. W zestawieniu na Reddicie widać, że dla średnich detali w rozdzielczości Full HD RX 6600 wypada bardzo dobrze, dostarczając w okolicach 116 fps. Na ustawieniach Ultra wciąż dostarczył średnione 65 klatek na sekundę. Widzimy też, że Intel Arc A580 byłby tańszy, ale jak pewnie wiecie, na kartach Intela wciąż nie wszystko działa tak jak powinno. Pod względem ceny do FPS to Radeon RX 5700 XT wydawałby się tutaj nawet lepszym wyborem, jednak ceny w dolarze nie zawsze pokrywają się z naszymi cenami. Zresztą sam fakt, że mieszkam w Irlandii, mocno sprawy komplikuje. Sklepy z Polski nie chcą do mnie wysłać zakupionych sprzętów. Wielka Brytania już, nie należy do Unii, przez to do wszelkich zakupów należy doliczyć podatek importowy, a w samej Irlandii wybór, jak i ceny są absolutnie beznadziejne. Chociażby używany taki blisko 5-letni RX 5700 XT z chłodzeniem typu blower kosztuje tutaj więcej niż nowy, dobrze chłodzony RX 6600, którego udało sprowadzić mi się z Niemiec. Dlatego, aby mógł zbudować i oddać taki lub nawet lepszy komputer co jakiś czas, niezastąpiona okazuje się być pomoc firm z branży. Cooler Master zachował się mega spoko, oddając na ten szczytny cel swoją nową obudowę. Produkują oni nie tylko ciekawe case'y, ale też odjechane całe zestawy komputerowe, wyglądające chociażby jak trampek Transformera czy rekin. Mają też bardziej przyziemne gadżety i akcesoria, chociażby taki wieszak dla padów i słuchawek. Nie wymaga kleju ani wiercenia. Mocny magnes trzyma się stabilnie wszystkiego co metalowe, a nawet jak coś nie jest metalowe, a jest cienkie, to też się nada. To taki całkiem spoko bajer. Link też dorzucę do opisu. Firma Galax również przybyła z odsieczą i wsparli oni projekt wyjątkowym, bardzo rzadko spotykanym 16-gigabajtowym zestawem pamiątek. Patriot też pozytywnie odpowiedział na moją prośbę i dołączył do projektu zbudowania komputera dla widza. Dostarczyli oni jeden ze swoich dysków, Viper VP4300 Lite o pojemności 2 terabajtów. Osiąga on magiczne wręcz 7400 MB na sekundę odczytu i do 6400 MB zapisu. Tak więc to tym 3 markom ogromnie dziękuję w swoim imieniu oraz waszym, bo to w końcu ktoś z was zdobędzie zbudowanego tutaj kompa. Problem tylko w tym, że nie ma na nim jeszcze żadnego systemu operacyjnego. Instalacja to oczywiście nic trudnego, gorzej jest bulić kupę siana za klucz do Windowsa 11 Pro, ale w tym też pomógł wieloletni partner kanału, dlatego mam nadzieję, że nie pogniewacie się za przewinięcie teraz ich krótkiego spotu, bo to w końcu dzięki nim komputer wyślę już zainstalowanym i aktywowanym systemem operacyjnym. Dlatego momenciki, wracamy po przerwie. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. GVG Mall dostarczyło kluczyk, a po jego wpisaniu proszę, Windows jest aktywowany. Zainstalowałem też kilka gier oraz programów, aby zweryfikować wydajność i upewnić się, że komputer, który zapakuję do wysyłki, jest w 100% sprawny. Najpierw sprawdziłem wydajność nośnika od Patriot. Crystal Diskmark udowodnił, że producent nie mija się ze swoimi zapewnieniami i dysk faktycznie wyciąga świetne prędkości. Jednocześnie jest to potwierdzeniem, że z magistralą PCI Express 4.0 również wszystko jest w porządku. Natomiast nim przetestujemy gry, powinniśmy również się upewnić, że chłodzenie procesora też daje radę. Puszczam więc pełne obciążenie na wszystkie wątki. Takiego 100% obciążenia w grach nigdy nie doświadczycie, przynajmniej nie na długo i nie na takim procesorze, ale warto to sprawdzić. Podczas składania zastosowałem tutaj pastę termoprzewodzącą Cooler Master CryoFuse, która wedle specyfikacji charakteryzuje się przewodnictwem cieplnym w wysokości 14 W na metr Kelvin.
Została ona dołączona wraz z obudową i jak widać jest wystarczająca. 30-minutowe, że się tak wyrażę, upalanie nie robi na procesorze najmniejszego wrażenia i z łatwością ten test wytrzymuje. Średnia temperatura wyszła na poziomie 81,1 stopnia Celsjusza. Maksymalna odnotowana to 82 stopnie. Tylko tak jak wspomniałem, w Ryzenie z serii 3000 fabryczne napięcia są bardzo wysokie, zarówno podczas obciążenia, jak i spoczynku. Dlatego wykonałem tutaj undervolting sposobem z jednego z moich poprzednich materiałów i ponowiłem testy. Po tym zabiegu średnione temperatury z okresu 30 minut zamknęły się w wysokości 65 stopni Celsjusza, czyli o 16 stopni mniej niż na ustawieniach domyślnych. Prawdą jest, że niższe zegary przy zadaniach jednowątkowych urwą kilka klatek z wydajności w grach, ale jak widzicie po teście w Cinebench R23, zaproponowany tutaj przeze mnie undervolting wcale nie wpływa negatywnie na zadania wielordzeniowe. Fabrycznie mieliśmy 18 111 punktów, po undervoltingu mamy 18 154. Co ciekawe, użycie energii przy tym spadło drastycznie. Na ustawieniach domyślnych całkowite zużycie mocy przez procesor w trakcie trwania tego testu wynosiło blisko 135 W. Teraz po undervoltingu wartość ta nie przekraczała już 99 W. Oczywiście ten, kto wygra komputer, zrobi to, co uważa za słuszne, dlatego zostawiam w BIOSie dwa profile. Pierwszy dla ustawień fabrycznych procesora, no i drugi z wykonanym undervoltingiem. A przy BIOSie będąc dodam, że oczywiście zaktualizowałem go do najnowszej wersji oraz delikatnie podkręciłem pamięć RAM. Te pamiątki domyślnie śmigają na 3600 megatransferów na sekundę, ale Ryzen bardzo lubi szybszą pamięć, dlatego pchnąłem je delikatnie do 3733, równocześnie blokując Infinity Fabric w trybie 1:1. Jest to darmowa wydajność, z której naprawdę warto skorzystać. Porozmawiajmy teraz o karcie graficznej. Otóż dwuwentylatorowy RX 6600 wydaje się tu być jakby, no nie wiem, mały, prawda? Jednak to bardzo dobrze. Będzie on lepiej chłodzony. Jest jeszcze jeden powód, dla którego wybrałem do zestawu tę konkretną konstrukcję. Zwróćcie uwagę, że PCB karty, jak i jej backplate są zauważalnie krótsze. To sprawia, że drugi wentylator elegancko przedmuchuje powietrze przez żeberka chłodzenia, a jak widzimy, w obudowie nieopodal tyłu karty znajduje się wentylator wyciągający, który całe to ciepłe powietrze, przynajmniej w teorii, powinien nam spod karty zabierać i wyrzucać je na zewnątrz. Czy tak się dzieje? No cóż, sprawdźmy. Furmark już leci w tle. Zostawiam to katowanie na 30 minut i wracam z wynikami. Uśredniona temperatura procesora graficznego wyniosła 56,9 stopnia Celsjusza. Maksymalna, jaka pojawiła się tylko przez moment, to 58 stopni. Temperatura hotspotu wyszła na poziomie 66,9, więc elegancko. I to wszystko latem przy temperaturze pomieszczenia przekraczającej 24 stopnie Celsjusza. Pamięć VRAM również ma się tutaj jak pączek w maśle, średnio 60,2. Na ustawieniach fabrycznych RX 6600 pobiera maksymalnie do 100 W i jak widzimy, przez te 30 minut karta zasysała właśnie taką ilość energii, co oznacza, że nawet w tak ekstremalnym stres teście nie dochodzi do ograniczenia mocy spowodowanych przegrzaniem się któregoś z komponentów. Test uważam więc za zdany. Zerknijmy, jak to lata w grach. Zacznijmy od czegoś mainstreamowego, czyli od Fortnite. Jakiś czas temu robiłem materiał omawiający niuanse związane z przejściem gry na silnik Unreal Engine 5. Cuda wianki. Przez to ta produkcja potrafi wyglądać naprawdę bajecznie. Wszystkich fanów jak najbardziej do tego materiału zachęcam. Niemniej jest to gra kompetytywna, dlatego my zastosujemy tutaj ustawienia pośrednie, czyli DirectX 11. A jako że dożyliśmy czasów, kiedy technologia pokroju DLSS, FSR czy XeSS nie tylko znacząco odciąża układ graficzny podnosząc klatkarz, to również często sprawia, że obraz wygląda lepiej, dlatego warto z tych funkcji korzystać. W tym przypadku epickie TSR z rozdzielczością w presecie jakość. Na takich ustawieniach w 1080p notujemy uśrednione 171 klatek na sekundę. Nie trzeba być zagorzałym fanem, aby stwierdzić, że trzecia odsłona Wiedźmina jest jednym z tych tytułów, które po prostu wypada przejść. Nie jest to już produkcja najnowsza, dlatego idziemy na całość i wrzucamy ustawienia Uber, czyli jakość najwyższą wraz ze wsparciem intelowskiego XeSS, również na presecie Ultra jakość. Jedynie rozmycie w ruchu wyłączę. Gdybyśmy je chcieli, wystarczy wykorzystać gorszy, marzący obraz w ruchu monitor.
W rozdzielczości 1080p zbudowany komputer dostarcza nam tutaj 68 klatek, dla tego tytułu to aż nadto. Cyberpunk 2077 jest kolejną produkcją od CD Projekt Red, która też wyciska 7 poty ze sprzętu, ale tutaj z technologią FSR w presecie jakość na ustawieniach wysokich komputer utrzymuje średnio 95,8 klatek, dzięki czemu można grać bardzo kulturalnie. Red Dead Redemption 2 również jest trudnym do uciągnięcia produktem, ale i tu obserwujemy solidne, uśrednione 107,7 klatek na sekundę, co dowodzi, że komputer ten jak najbardziej nadaje się do ogrania największych, najbardziej rozbudowanych produkcji z ostatnich kilku lat. Nowszym też podoła, ale możliwe, że trzeba będzie odrobinę poluźnić niektóre ustawienia graficzne. Prawdą jest, że zbudowany tutaj komputer nie jest wydajnościowym potworem, ale jak widać po benchmarkach w 1080p odpalimy praktycznie każdą grę i to na ustawieniach wysokich lub najwyższych. W 1440p również prężnie sobie radzi, bo sam troszkę pograłem. Niemniej, komputer ten przede wszystkim świetnie nadaje się do pracy z grafiką, animacją czy montażem materiałów wideo. Jeśli chcecie, aby w przyszłości mógł znowu zbudować i oddać któremuś z Was komputer, który bazować będzie na możliwie najlepszych komponentach, no to, moi drodzy, Wasza pomoc okazuje się być tutaj niezastąpiona. Otóż prosiłem też wiele innych marek o pomoc, nie wypada mi ich teraz wszystkich przywoływać, ale spotykam się ze zwyczajną odmową, a bardzo szkoda, bo ten sprzęt ma szansę trafić do kogoś, kto naprawdę bardzo tego potrzebuje. I przecież my, jako YouTube'owa społeczność, możemy spełnić czyjeś marzenia i pomóc w rozwijaniu swoich zainteresowań oraz pasji. W takim razie, jak możesz pomóc? Wystarczy subskrybować, zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, że chcecie więcej takich materiałów z jeszcze lepszym sprzętem i przede wszystkim wysłać ten filmik do znajomych z podpowiedzią, że można zdobyć tutaj całkiem fajnego, a na pewno bardzo ładnego i przede wszystkim niesamowicie oryginalnego kompa. Im więcej Was będzie, tym lepszy komputer będę mógł oddać w przyszłości. Więc do rzeczy, co zrobić, aby zdobyć takiego oto kompa? Otóż w czasie trwania materiału na ekranie spontanicznie pojawiały się literki i cyferki, łącznie było ich 25. Wystarczy je wszystkie zebrać w całość i wpisać jako podstrona mojej strony. Aby było łatwiej, adres nie zawiera dużych liter ani znaków specjalnych. Na tej stronie odnajdziecie informacje, co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie i w sumie takie to proste.